Hej. Nie spodziewałeś się z tej strony mnie, nie? Siemaneczko, moi drodzy widzowie. Witam was w... właśnie nie wiem w czym. Wiecie co, bo zrobiłem sobie dzisiaj taką niespodziankę, że nie sprawdziłem, do czego mam wybrane komentarze przez moją kochaną ekipę napisową. W każdym razie, jedyne co powiem, coś ważnego w zasadzie, bardzo, bardzo uroczego. Mam opaski z Muszkieterowie Szpiku. Całe pieniądze, jakie zarobimy z sprzedaży właśnie opasek Muszkieterowie Szpiku, przekazujemy właśnie na to stowarzyszenie. Także zachęcam już teraz, pomagajcie, moi drodzy. szczepanikow.pl, link jest poniżej. Dziękuję wszystkim za pomoc. Zaczynamy. I zaczynamy już festiwal zabawy. Nie wiem dalej co to. Już się dowiem. Chore sekrety. O, gee. Ty, no nie wiem, czy ja jestem na to gotowy. Ale przecież chore sekrety były niedawno. Tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy chore sekrety. Nie, bo po prostu wiesz czego się boję? Wy się za bardzo otwieracie na tych odcinkach z chorych sekretów. Wy mówicie mi wszystko. Gdyby wasi rodzice wiedzieli, że to wy piszecie to, co piszecie, byłaby pupa czerwona, wam powiem. Mój sekret. Zawsze muszę zejść lub wejść po wszystkich schodkach i ani jednego nie ominąć, bo inaczej ten schodek na pewno czuje się pominięty. I jeśli jakiś ominę, to jakby z powrotem na niego wchodzę. To znaczy, bo wiesz, że to jest cement. To jest fundament postawiony przez jakiegoś robola po prostu. Nie chcę ci w zasadzie psuć teraz jakiejś tam opinii. No ten pominięty schodek raczej nic nie czuje. Nie. Trochę się czuję podle, że to ja ci to powiedziałem, ale... Przepraszam. Dalej, bo to ma być śmieszne. To jest dobre. Jak byłem mały, to myślałem, że piosenkarze wymyślają własny język, a oni po prostu śpiewali po angielsku. Ale to jest ciekawa zależność, muszę przyznać, że... No nie, wydaje mi się, że się ze mną zgodzicie, ale zdecydowana większość utworów, jakie pierwszy raz słyszymy po angielsku, nawet któryś raz z kolei, to trochę mamy w dupie, co tam mówią, bo po prostu buja fajnie i idzie się do tego, wiesz... wajbować. W sumie wstyd się przyznać, ale masę piosenek znam, w których absolutnie ani jednego słowa nie znam po prostu. Nie wiem co tam jest, po prostu pamiętam rytm i to śpiewam. No ale widzicie jak mnie ten sekret poruszył? Potraficie wpływać na moje... Potrafię się przed wami otworzyć przez to co piszecie w komentarzach. Czy to nie piękna relacja? Piękna. Ja se sam odpowiem. Wymiotowałam na ławkę w pierwszej klasie na matmie i od tej pory na każdej matmie mam odruch wymiotny. XDDD. Napisała to Natalia. Okej, ale Natalia, ty jesteś pewna, że to chodzi o to, że kiedyś... Mi się wydaje, że ty po prostu nie lubisz matematyki. To nie chodzi o to, że się kiedyś zżygałaś, tylko po prostu nie chce ci się tam siedzieć i tak reaguje twój organizm. Ale mogę się mylić. Mój sekret. Gdy jestem sam w domu lub na dworze, bo mieszkam na wsi, to próbuję mówić po rosyjsku i niemiecku. Bo trochę rosyjskiego umiem, niemieckiego tudzież też trochę liznąłem. I odtwarzać przebiegi bitw z II wojny. Ale już od tego roku już nie raczej. Bardzo podoba mi się to ostatnie zdanie. Jest takie w prosty sposób napisane. Ale już od tego roku już nie raczej. I tylko z uwagi na to ostatnie zdanie ci nie pocisnę w żaden sposób. Bo było śmiesznie. Dzięki za podzielenie się twoim sekretem. Trzymaj się. Mój chory sekret. Strasznie boję się, że spłonę pod prysznicem. To jest dość ciężkie do wykonania, ale kontynuuj. Bo często mam sen, w którym jestem dzieckiem i moja mama płonie, gdy się myje. XD. No i jakby czuję się teraz niepewnie. Coś mnie zżera od środka. Nie chcę. Nie chcę. Jak gram jakąś grę, to udaję, że jestem youtuberem i cicho mówię jak youtuber. Na przykład, patrzcie jakiego trika się nauczyłem. XDDD. To jest takie słodkie trochę. I wiem, że to co powiem może nie mieć sensu, ale też tak robię. Okej, wiem, że nagrywam filmy, ale raczej nie nagrywam filmów z gier. I kiedy gram w gry, to tłumaczę co robię czasem. Siedzę tu na kanapie, bo obok jest konsola i mówię: o, teraz zbliżamy się do bossa, patrzcie. Ciach. Tylko, że trochę bardziej wulgarnie to mówię. Może dlatego tego nie nagrywam. Bo w gry się zdecydowanie za bardzo wczuwam. Okej, ale dziękujemy za sekret. Lubię placki, tu napisał. Bardzo urocze to jest. Jeśli dobrze komentujesz, Lepiej niż ja? to pójdź w te ślady, spróbuj tego. Może ci się spodoba. Mój sekret. Zawsze gdy coś mówię, to powtarzam to kilka razy i mam słowa, po których boli mnie brzuch. A to jest bardzo ciekawy sekret. Na przykład talia. Tak, teraz się źle czuję i boli mnie brzuch. Możemy to spróbować razem, jeśli chcecie. Przetestujemy sobie, zobaczymy, czy rozboli mnie brzuch. Talia. Jeszcze raz, bo to pewnie przypadek. Talia. Rzeczywiście działa? Kurde, ale się człowiek uczy na tym odcinku, wam powiem, no. Spróbuj ty, też zadziała, zobaczysz. Debile uwierzą.
Mój sekret, jak komuś się coś dzieje, na przykład złamie nogę, ciekawy przykład od razu podać, zobaczmy do czego pijesz, to czuję taką satysfakcję, bo mi się to nie stało, wiesz? I jakby wiem, dziwna jestem, XD. Tak, jest to absolutnie dziwne, ale ja też na przykład nie pozostaję bez winy, muszę się wam przyznać. Dobra, każdy tak ma. Jak jest odpowiedź i wyczytają numerek koło ciebie, to przecież jesteś w euforii, nie? Chyba, że ktoś lubi naukę, ale to come on. Przecież jak pan Kordiak na fizyce nie wyczytał mnie, to ja miałem potem przez cały dzień dobry dzień. No ale nie chcę się utożsamiać z tym, że jakby ktoś sobie obok złamał nogę, to bym poczuł uff, prawie to byłem ja. Nie mogę tak krzyczeć, bo jest późno. Mój chory sekret. Czasami mam obsesję na punkcie symetrii, jeśli chodzi o ruchy ciałem. Na przykład jak zrobię coś jedną ręką, to muszę to zrobić też drugą i TP. Ja też. Mój sekret, jeśli ktoś powie jakiś żart, który niekoniecznie jest zabawny, to ja zawsze się chociażby uśmiecham, żeby nie sprawić tej osobie przykrości. XD, pozdrawiam buziaczki. Nie wiem jakim trzeba być hamem, albo jak kogoś nie lubić, żeby na przykład absolutnie nie zareagować na czyjś żart. No wiesz, na jakąś zagajkę taką, że ktoś mówi haha, jeszcze kilka minut i się chyba zesikam, jak nie dojedziemy na czas. No nie jest to mega śmieszne, ale nie wiem jak kogoś musiałbym nie lubić, żeby po prostu się na niego spojrzeć. Co? Zeszczasz się? Naprawdę? No ale a propos fake reakcji, no mam nadzieję, że te wasze komentarze, że haha, się uśmiałam, że chociaż część z nich jest prawdziwa, nie? Bo to by było niezręczne. Czasami jak się uderzę w coś, ale tak średnio mocno, to oceniam ból w skali od 1 do 10 i jak jest poniżej 5, to właśnie uderzam jeszcze raz, mocniej. Aby było powyżej 5. Pozdrawiam, dzięki. Why? Czemu... Wiecie co, ja tam idę bliżej do was, bo tu jest mi niewygodnie. Hej, bliżej się nie da, jakby już... Kiedyś myślałem, że jak kogoś dotknę, to on dowie się o czym myślę. XDDD. Żul mode on, lajkujcie, żeby Już wszystko wymyślicie, żeby tylko to zobaczyć. Okej, nie wiem, no ważne, że już to wyszło z ciebie, że już tak nie myślisz. Mój sekret, nie jestem chory, ale miły. Okej, masz moje zainteresowanie. Co jest dalej, powiedz mi. Zauważyłam taką muchę jakieś 3 dni temu. I ją wzięłam i ją mam w pudełku. Powietrza ma, jakby co. Nie jestem zadystką, jestem miła, tak? I daję jej codziennie okruszki chleba. Zosia, słyszałaś kiedyś takie przysłowie muchy do gówna ciągną, czy coś takiego, nie? Bo to nie jest tylko przysłowie, Zosia, generalnie. One po prostu jedzą kupę. Wydaje mi się, że jeśli jeszcze nie jest za późno na te informacje... Kiedy ty to napisałaś? Tydzień temu. Jeśli jeszcze nie jest za późno i ta mucha żyje, to po prostu zacznij jej tam Rób kupę do pudełka. Zawsze jak piję, to muszę napić się tyle razy, ile mam lat. Takie WTF, XD. Albo jeszcze, jak nikogo nie ma, to się... nie napiszę dalej. Co się? Jezu, nie lubię jak tak robicie. Zaczynają, nie kończyją... Mój sekret, Natalia napisała. Gdy oglądam jakiś film, to często, gdy ktoś się wita, to też mówię cześć. Gdy mówi na przykład, jeżeli ktoś tak miał, niech podniesie rękę do góry i ja tak miałam, to ja podnoszę do góry. Bardzo miło z twojej strony. Gdy się żegna, to ja macham do telefonu. Podobnie mam, gdy z kimś rozmawiam. To gdy się żegnam, to macham przed siebie. Staram się tak nie robić, ale często to robię. Zazwyczaj, gdy nikt nie widzi. Okej, Natalia, czyli chcesz mi powiedzieć, że jeśli teraz pomacham albo powiem cześć, to... Okej. Głupia, kisilala odmachała. Cześć! Do widzenia! Dzień dobry! Dobra, koniec. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Jeszcze wam tu zatwerkuję. Okej, tak się chyba nie twerkuje. Moi mili, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Idę tam bliżej do was, jak już dzisiaj tak jesteśmy ze sobą, tego szmigu szmagu. No i słuchaj, jeżeli ci się podobał... What the fuck? O Jesus, aparat mi się przegrzał. Dobra, czekajcie. Słuchajcie, walić ten aparat, jakby fakaj się typie. Pożegnam się z wami w ten sposób. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się wam podobał, to wiecie, że jedyne co trzeba robić, to pisać poniżej Co to było? Nie wiem, piszcie. W sumie zapomniałem. Po prostu piszcie poniżej swoje wstydliwe rzeczy, jakie w życiu przeżyliście, a ja je w kolejnym odcinku będę czytał i być może właśnie twoja historia wyląduje na odcinku. Zanim się pożegnam, 2 sprawy. Jedna jest taka, że mam opaski, słuchajcie, że doszły do mnie, słuchajcie, opaski muszkieterowe szpiku, które są totalnie charytatywnie zrobione, czyli każda sprzedana opaska na moim sklepie Szczepanik Muszę odpocząć.
Szefańko.pl. Każda opaska sprzedana, cały jej zysk przekazuję na Stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku, któremu bardzo, bardzo pomagam i których jestem ambasadorem. Także zachęcam do wchodzenia na sklep i w zasadzie każde teraz zamówienie, nawet tych opasek, bierze udział w losowaniu, bo w maju robię taki konkurs na moim sklepie, że każde zamówienie bierze udział w cotygodniowym losowaniu na moim Instagramie, gdzie będę losował dla moich widzów totalnie za darmo bluzy. Więc kupując taką opaskę, pomagasz charytatywnie Muszkieterom Szpiku, a dodatkowo bierzesz udział w losowaniu, które odbędzie się na moim Instagramie w każdą niedzielę, w każdym tygodniu, każdego tygodnia maja. Okej, to wszystko, bo już się zaczynam gubić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się moi drodzy. Dziubasy, tam wiesz, szczęśliwego nowego roku. Ej, może ktoś to ogląda w nowy rok, to by było dopiero. Trzymajcie się, bye!